Siema, witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj znajdujemy się w niegdysiejszym więzieniu, później areszcie. Teraz to wszystko już jest opuszczone, ale ma naprawdę ciekawą historię. Ile razy byliście w opuszczonym areszcie, także chodźmy, zobaczmy to miejsce. Mamy wam wiele do powiedzenia i pokazania, więc zostańcie z nami. Nie wiem, czy kojarzycie tę scenę, którą przed chwilą wam zainscenizowaliśmy. Ciężkie słowa, ale się udało. Pochodzi ona z filmu Najmro i jest, można powiedzieć, prawdziwa, ponieważ był ktoś kiedyś taki jak Zdzisław Najmrocki. Był on znany królem polskich złodziei i chyba jednym z najbardziej znanych złodziei czasów PRL-u. Ale dlaczego? Ponieważ ponad 29 razy umykał wyrokowi sprawiedliwości. Między innymi właśnie w taki sposób. Przez 3 lata jego wspólnicy kopali podkop pod więzieniem, a następnie on podczas tych ćwiczeń stanął w umówionym miejscu, podskoczył, wpadł do tunelu i znowu uciekł. Uciekał między innymi z Pałacu Mostowskich. Ta scena miała miejsce właśnie tutaj, ale w rzeczywistości było to więzienie w Gliwicach, a do tego jeszcze wiele razy uciekał, na przykład podczas konwoju upił strażników i wyskoczył przez okno z jadącego pociągu. Niestety, albo istety, skończył dosyć tragicznie, ponieważ zmarł w wypadku samochodowym. W filmie wygląda to trochę inaczej, no ale już skończmy ten temat i chodźmy, pokażemy wam, jak to wygląda dalej, jak wyglądają te spacerniaki wszystkie, ponieważ jest ich aż 7. Nie pomyślałem nigdy, że będę miał możliwość stania na takiej wieżycy strażniczej. Zobaczcie, tu podpórka pewnie na broń, albo reflektor, albo coś takiego. Wszystko obite drutem kolczastym. Także w ogóle zobaczcie, dookoła spokojnie jeden strażnik jest w stanie objąć wszystko swoim wzrokiem. I przechodząc tutaj też ma widok na zewnątrz, w razie co to są już te zewnętrzne mury. Zresztą zobaczcie, jak one są wysokie, to spokojnie jest 5 metrów, więc raczej nikt by nie chciał spać czegoś takiego. No i tak samo tutaj widok na spacerniaki, tam jest kolejna budka strażnicza. Tak wygląda wieżyczka strażnicza od środka. Zamykamy drzwi. No już w trochę gorszym stanie, to już wiadomo, że od 4 lat jest opuszczone. Ale zobaczcie, kulturka, kaloryfer i wszystko było. Nie pamiętam, czy to... Tak, to ten. No bo ty wszystko z góry widziałeś klawiszu. Nie, to nie ten. A czego szukasz? Miejsca dla... domyślę dla tych skazanych za najcięższe wyroki. To chyba tam dalej będzie, Tak, bo dalej. będzie chyba taki mniejszy i bardziej zabezpieczony, co? Tak, o to mi chodzi. Poprowadzenie po więzieniu Łukasza. Jak w domu się czuje dosłownie. Tak? To zapraszam. No tak, tutaj widać, że to jest cela, znaczy cela, spacerniak. Zobacz, jest jeszcze, żeby zadzwonić może właśnie do kogoś, jakby się coś działo. Tutaj więzień miał takie prawo. Możliwe, mogę się mylić. Jak się mylę, to możecie mi poprawić. Znaczy wiecie, my to mamy wszystko w domysłu. Na szczęście nie mieliśmy przyjemności być w czymś takim i obyśmy nigdy nie mieli. O, policja chyba. No i tutaj taki widoczek. Zobacz, że zawsze można było z kimś się dogadać, jak byli w tych celach. O! Znowu do tej grypsery wracam. No, ale o tym zaraz. Zapewne tędy nikt się nie przechadzał, a pod koniec jest drut kolczasty ułożony, ale to on zapewne miał być rozwinięty albo został zwinięty już. No to więzienie od ilu lat już nie funkcjonuje? Od 4, od 2018. Od 4 lat, czyli podczas reformy Więziennictwa, bo służby więziennej. po 89 to była ostatnia formacja, która nie przeszła reformacji. Bez sensu użyłem tych słów. Ale to jest taki trochę paradoks. Chłopski rozum, człowiek, który totalnie się na tym nie zna, wszyscy mówią o tym, że jest problem z liczebnością, z liczbą cel. Przeludnieniem. Dziękuję. Z przeludnieniem więzień. Z racji tego reformujemy więziennictwo i zamykamy więzienie, co jest bez sensu. Pewnie jest jakiś w tym sens, ale ja go nie widzę. Tutaj to chyba są jakieś, no nawet nie chyba, łazienki, tylko nie wiem, czy dla normalnych, dla przestępców, czy może właśnie dla klawiszy i tak dalej. Raczej dla przestępców. Tutaj był areszt, to była pewnie taka sala przejściowa, a tutaj zresztą widać salę. Tak? No. To chodźmy, bo nie mogę się doczekać. No to dajesz. Jest tu miało właśnie ręce i nogi. O panie.
O, ale śledczy, proszę. Ale to fajnie wygląda. Ale w swoim świecie jest. No tak, zapomniałem, że jak we dwójkę kręcicie, to jeszcze... panie. Co to za zamykanie? Że jak wy we dwójkę kręcicie, to jeden musi kucnąć, a drugi musi poczytać papier. Chodzi o interakcję, żeby gadać. Ale nieważne. Zobacz, to są jeszcze przejścia jakieś. Wszędzie te papiery, co? I są te papiery, to pewnie były inscenizacje do filmu jakiegoś. W ogóle jest taki posmak, zapach jakby nie było. A, to była... No, widać, że na pewno było to remontowane w którymś czasie. Tutaj nawet widać pudełka po pizzy, więc zapewne to są pudełka zostawione przez ekipy filmowe. Na pewno, ale wiesz co, cele są najciekawsze, chodźmy tam, bo się kręcimy po boku. No bo tutaj tak naprawdę nic nie ma, oprócz fajnych obrotowych drzwi. Uważaj. Nie są obrotowe. Znajdujemy się w obiekcie, który powstał w 1888 roku. Został wybudowany na bazie krzyża i od początku służył jako więzienie, a później jako areszt śledczy. Na początku na terenie Prus, teraz na terenie Polski. Dawaj do środka. Powiem wam, że my teraz z wami wchodzimy pierwszy raz do czegoś takiego, więc czyń honory. Stary, jakie to jest małe. O, stary. Ty, to jest na pewno... Ty nie wiem, czy to izolatka nie jest jakoś. No niby jest kibel. No to izolacja też musi być kibel. No, jest umywalka, tutaj łóżko mogło być i tyle. Ale jeżeli, kurde, to rzeczywiście mogło być sala. Strasznie mało. Zobaczcie, No, 1,75 m wzrostu. co tutaj mogło wisieć? Lustro. Jak szafka jakaś mogła. Szafka, dokładnie. Tu była szafka, łóżko. A za tobą zobacz, te zielone, to na pewno były kraty tutaj jeszcze przed chwilą. Tak, na pewno. Jezu, ale klaustrofobii dostałem. No. Ale wydaje mi się, że gdzieś jeszcze będą na przykład po drugiej stronie już widać, że te cele są większe. Jeśli to jest cela, a zobaczcie, że drzwi też tak wyglądają. Tak, to cela na 100% jest. To ta już jest widocznie paroosobowa. No zobaczcie, bo tutaj mieli nawet drzwi do kibelka mogli się zamknąć. Jeśli to była cela. No tutaj parę łóżek mogło być. Dziwią mnie te domofony. Że to można było do jakiegoś oddziałowego zadzwonić na przykład i poprosić, dawaj, przychodź, coś się dzieje? Nie wiem. O, to odmalowane w ogóle, wow. I tutaj było... łazienka osobno? Nie, no to już luksusowo mieli w tej celi. Tylko pewnie było więcej osób tutaj się mieściło. W ogóle właśnie to, tak kończąc temat, po reformie w 2018 roku to więzienie zostało zamknięte. Tam służba więzienna została przerzucona do innych zakładów karnych. Na razie nikt nie ma na to pomysłu, ale w sumie dzięki temu my możemy to miejsce zwiedzić. Dziwnie się tak czuję. Popatrz w górę i pomyśl sobie, że jesteś świeżo osadzony, nie? Świeżo osadzony, taki, nie wiem, za jakieś głupie przestępstwo, nie? Jesteś jakimś tam kryminalistą czy coś. Gadam zupełnie filmowo, gadam totalnie od czapy, nigdy nie byłem w więzieniu, mam nadzieję, że nie będę musiał, ale wyobraź sobie, że wszyscy są na górze, nie wiesz, czy są wrogo nastawieni, czy są dobrze nastawieni i jakie to jest pierwsze wrażenie, jak wchodzisz, A nie? przede wszystkim zobacz, tutaj jest teraz cisza, słychać tylko gołębie, a w przeszłości jak ktoś tutaj wchodził, no to był gwar, ciągle w tych celach byli ludzie, śmiali się, krzyczeli, darli, często jakieś dramaty się działy. Wyobraź sobie 300 uwięzionych, sfrustrowanych mężczyzn. No właśnie, bo nie wiem, czy o tym wspominałeś, to więzienie mniej więcej, później areszt śledczy mieściło około 290, mogło pomieścić 290 osób, ale wydaje mi się, że one jak wszystkie były przeludnione, więc na pewno nawet to mogło zwiększyć się do dwukrotnie. Na pewno atmosfera jest przytłaczająca, tutaj tego nie da się inaczej opisać, ale w sumie właśnie, więzienie na Rakowieckiej, o którym Konrad wcześniej wspominał, co prawda ono jest przekształcone na muzeum, jest tam opisywane właśnie jak była tam katownia, UB i tak dalej. I tak sobie przypominam, ono jest identyczne. No jest bardzo podobne. Jest podobnie, ale tam to było wybudowane w podobnych latach. Już nie pamiętam dokładnie których, ale to też był jakoś końcówka XIX wieku. Strasznie świecisz akurat. Może tak. Bo chcę... Ja chcę, żeby było Ciebie widzieć. Nie, chciałem, żeby Ciebie było widzieć, bo też głową to ogrywam. Dobra, cera, chodźmy... 39? O, tutaj. Poszliśmy w łazienkę. Nie, to jest zwykły kibel. Nie, do wyboru.
napiętrzyliśmy 100 cel, wybrałem łazienkę. Ale wiesz co, bo to jest analogicznie to samo miejsce, w którym my wchodziliśmy na dole i też jest mniejsze. Ale rzeczywiście. Dobra, to samo. Otwieramy klucz. O! Tam już jest coś innego, mówisz? I tak. No to już jest 100% cel. I zobacz, tu na pewno było więcej łóżek. To na pewno nie było, że jednoosobowa cela. No, czekaj, tak żeby tu były... No to mogło być lustro, tutaj szafki. Tak, szafki. Łóżko. Piętrowe pewnie, ale tego nie wiem. Tutaj krata. A może jednoosobowa? Możliwe, że tak. To zależy. Bo tak starał się dopasować. Tu na pewno było łóżko, tu szafka. No zobacz, że tutaj wszyscy mieli te domofony. W każdej celi jest domofon, więc nie musieli walić drzwi, a po prostu pewnie dzwonili do ciebie. Tak, jak coś było potrzeba, nie? No Bo dobra. tak miałem mówić, że co prawda wychodzi na to, że było jednoosobowa, ale jeżeli wieloosobowa, to zobacz, jakie prywatność tu jest zadbana. Zobacz w ogóle to drewno tutaj, jakie wrażenie robi. Idziesz po drewnianej podłodze normalnie. Będąc w zakładzie karnym, nie sposób wspomnieć o znanej postaci PRL-u, a mianowicie Zdzisławie Marchwickim, ponieważ był on jako pierwszy uznany wampirem z Zagłębia. Dopiero później możecie zobaczyć na naszych filmach, byli inni, na przykład wampir z Bytowa chociażby. Ale nie o tym mowa. Sam Zdzisław najprawdopodobniej zabił aż 14 osób, a 21 chciał zabić. Koniec lat 60. Na Śląsku panuje ogólna psychoza. Kobiety boją się wyjść z domu, ponieważ to one padają głównym łupem wampira z Zagłębia. Można powiedzieć paradoksalnie, że śledztwo przyspiesza w momencie, kiedy to właśnie wampir z Zagłębie morduje bratanicę Edwarda Gierka. To on powołuje komisję, która ma złapać mordercę. Udaje się złapać go w 1972 roku i był to Zdzisław Marchwicki. Finalnie Marchwicki został skazany na karę śmierci w 1975 roku. Wyrok wykonano w garażu w areszcie w Katowicach w 1977. Nie można przypuszczać, że wyroku skazującego oczekiwał właśnie takiej celi. I pytanie, a właśnie, wyrok skazujący, pytanie, czy na pewno on był winny, bo w tych wątpliwości jest multum. Począwszy chociażby od tego, że Marchwicki był praworęczny, a większość ofiar ginęło od uderzenia z lewej strony, czyli zakładało się, że była to leworęczna osoba. Główny komendant zajmujący się tą sprawą wiedział, że ta sprawa będzie albo gwoździem do trumny, albo awansem do dalszej kariery, więc Marchwicki został skazany możliwe, że słusznie, możliwe, że jako kozioł ofiarny, ale można przypuszczać jeszcze jedną rzecz. Jego bracia również zostali skazani, a oni byli niewygodni dla SP, więc po prostu insynuuje się, że był wygodnym kozłem ofiarnym. I właśnie tak z tą Grypserą tak zawsze był ten przysłowiowy prowoder, czyli lider grupy, który dwojako to albo narzucał siłą, albo był taką osobą, która była wycofana, która, nazwijmy to kolokwialnie, rządziła z tylnego siedzenia, ale zawsze była jedna cecha wspólna, czyli ta, nazwijmy to, lojalność. Poniekąd jak nazwana, przynajmniej tak było to w hierarchii nazwane i tak w teorii ci więźniowie właśnie mieli żyć według tych praw. Oczywiście to było karane, jeżeli ktoś się wyłamywał z tego, to dosłownie mógłby być nawet połamany. Oczywiście to wszystko były te brutalne ataki i to wszystko było forsowane siłą. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, pod żadnym pozorem nie rozmawiać z klawiszem, nie podawać mu ręki i przede wszystkim nie szanować go jako człowieka. Z tego, co żaden z nas nie był w więzieniu i mamy nadzieję, że nigdy nie będzie, ale z tego, co czytaliśmy, ta Grypsera powoli zanika. Tak jak mówiłem wcześniej, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tym więźniom się nie opłaca. Który oddział śmiga, które cele? Od 40 do 55. Siemano, Łukasz! Jest tam u ciebie jakiś Kuba? To jest slamus wolności. To powiedz Kubie, że ma skręcić z tego fajny film. No, i łapka i subik do góry, elo. Jest taka słynna scena w Symetrii, że świeżak nie pije przy otwartym. Tak, między innymi też o to chodziło, że jeżeli ktoś załatwiał swoje potrzeby,
to inni więźniowie nie mogli jeść. Powoli to po prostu przestaje się opłacać być grypserem, po prostu z racji tego, że więzienia są nowocześniejsze, a te wyroki mogą być bardziej przedłużane. Ale w pewnych miejscach ta grypsera dalej istnieje, a my wiecie w Rosji, bo wiecie, grypsera też miała wspólnego z tatuażami. I kojarzę takiego zawodnika Aleksandra Emelianenko i to jest dobry przykład. On ma na kolanach, z tego co pamiętam, wytatuowane gwiazdy. Z czego co pamiętam, one oznaczały, że on nigdy nie uklęknie przed władzą i on nigdy się nie ugnie. Co też ma związane z tą grypserą, z tym punktem honoru grypsera. Zaraz wam powiem jeszcze parę ciekawych rzeczy, ale nie chciałem o tym mówić Łukaszowi, więc powiem wam. Potem przepytam go i zobaczymy, czy ogląda filmy tak jak wy, że on ich nie ogląda. Bo wiadomo, że Kuba musi, bo je montuje. Inny kolor znowu, te ściany, zobaczcie, odmalowane. Więc możliwe, że sama góra działała dłużej niż cała reszta, bo rzeczywiście to w miarę dobrze wygląda. Chodźcie do 306. Coś na zasadzie donicy dużej. No i znowu mała cela. Nie wiem, ile w takiej celi mogło się mieścić osób. Jeśli wiecie, powiedzcie nam. Zadziwia mnie to, bo pierwszy raz widzę, że właśnie więźniowie mieli kontakt jakby, tak jak wcześniej mówiłem, z jakimiś oddziałowymi, policją, strażą więzienną, ludźmi, do których mogli zadzwonić. Zobaczcie, co znaleźliśmy. Tak chodzimy po tych celach. Zobaczcie, wchodzimy. Jest toaleta, ale są następne drzwi. I to jest ważniejsze. Drzwi. Ważniejsze jest to, że wydaje mi się, a nawet jestem pewien, że to była izolatka. Zobacz, malutkie okno, pancerne, zagłuszone, żeby na zewnątrz można było zobaczyć, co jest w środku. Dzwonek pewnie, żeby w razie co zawołać. Malutkie drzwi, łóżko i tyle. Łóżeczko drewniane. I zobacz, że nawet okno jest też zabite, że nawet nie popatrzysz. Nie poczujesz tego oddechu świeżości. I z nikim nie pogadasz. No tak. Wiesz, że ktoś do ciebie krzyknie czy coś, nic nie słychać na zewnątrz. Teraz nic nie widać, bo tylko Łukasz ma światło. O. I tutaj kończy się Nasz wyrok. Udało nam się przesiedzieć w areszcie, nie powiemy ile, ale naprawdę długo. A tak serio, kończy już się ten odcinek, kończy się ta przygoda, za którą wam bardzo dziękujemy. Zostawcie łapkę w górę, dajcie subskrypcję, już niedługo polecimy tam, gdzie jeszcze nikogo nie było, więc obserwujcie nas, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie!